No to się ma dla wszystkich tutaj zgromadzonych znawców bądź nieznawców, ale coś czuję, że po tym filmie będzie dużo komentarzy. Będzie, jesteśmy już długo po świętach, Kevin już jest ocalony, tak. Także lecimy dalej. Ukradliśmy coś. Księżyc. W końcu jest nas dwóch, nie? To tak, dzisiaj będzie o nie pierwszej, nie idziemy w kwestie chronologiczne, no trochę tak jak przy Patrolu, nie idziemy w kwestie chronologiczne. Nie druga. Będziemy dzisiaj mówić o trzeciej generacji, takiego dość popularnego auta, które też jest nazywane małym patrolem, czyli Suzuki Jimny. Jimny. Zapraszam. Tak, jedziemy. No, to tym przydługowym wstępem co? Historia tego samochodu sięga 67 roku. Nie, dobra. Pierwsza generacja. Dobra, tak, no było coś takiego. Wszystko było podobne przebratane samurajem, nie? Tak, ale chcemy się skupić na tej generacji, która generalnie jeszcze jest dostępna na rynku, bo to jest model taki powiedzmy jeszcze, który jeździ, bo był produkowany długo, 20 lat. Od 98 roku. 98-2018 rok. Ta generacja generalnie taka obła, już bym powiedział taka... Pod koniec produkcji była już troszkę przestarzała, ale na początku, jakbym powiedział, jak najbardziej aktualna. I bym powiedział, że taka dość nowoczesna na początku. Tak, no po tym ostatnim faceliftingu według mnie to ten samochód troszkę fajniej zaczął wyglądać, bo tam z przodu te lampy już były takie ładniejsze. Mówimy o tak, ale nadal mówiąc o 2018 roku już to było przestarzałe. Nie no, to tak, o 10 lat tak przynajmniej. No, ale mówię, na początku było super, ale potem już tak jakby zostali. Za mało było tych liftów. Jeździłem przynajmniej kilkoma. Mieliśmy na kanale na pewno film, gdzieś tutaj i to pewnie nie jeden. Jimny. Nie spotkałem się z jakąś jednoznaczną odpowiedzią, jak się ten model czyta tak się, naprawdę... Czyta się, jest napisane z tyłu co? Jimny. No. Jimny. I co? Samochód nieduży. To jest tak naprawdę segment A, jeśli chodzi o terenówkę. Samochód bardzo popularny, jeśli chodzi o leśniczych, jeśli chodzi o... Tak, powiedz to, no tych drugich z bronią, no. Myśliwych. Tak. Szukałem dobrej nazwy na nich. Więc do takiego przemieszczania się po lesie bardzo fajne, zwinne auto. Czy jest popularny na rajdach? Raczej... Nie do końca, na pewno nie bez modyfikacji, bo ma swoje bolączki. Jest tego trochę. Jest i tego trochę. No więcej na pewno samurajów, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to by to trochę inna... Chłopaki przecież z Wieliczki też mają jednego, bo oni mają... Nie mówię, że nie jeżdżą, ale to tam tak by serią nie pojedziesz. Niebieski też taki jeździł. No jeździ tego. W każdym razie jeżdżą, bo ja uważam, że to chyba tak jest, że to jest jedno z najmniejszych samochodów z 2 sztywnymi mostami. Chyba nie ma takiego jakby konkurencji nawet w tych latach. Nie kojarzę. Jeżeli kojarzycie, to dajcie znać, ale wydaje mi się, tylko że oczywiście bez takich bliźniaczych samochodów, bo na przykład bliźniacze do tego modelu w ogóle była Mazda, tak? Nie, no tak. Jakby Mazda, czy tam jeszcze ten Chevrolet, nieistotne. Nie o to chodzi. Nie chodzi jakby o bliźniacze, tylko chodzi mi jakby z innego koncernu, który był jakby... Tylko nie wyciągajcie konceptu, ani nie wyciągajcie auta, które generalnie było wyprodukowane w 5 sztukach, tylko coś, co faktycznie wyszło na rynek, nie? A ten, co Bruno miał? No, Samuraj. Nie, to czekaj, to Kuba miał? Daishatsu Feroza. O, Feroza. Tak, nie. Znaczy tak, ale nie. Tak, tak ale nie. Z tyłu sztywno, ale nie, z przodu tak klasycznie. Czyli podwójne. Wahacz. Tak się zastanawiałem, właśnie głosem myślałem, no to w takim razie nie przychodzi mi nic innego do głowy. Tylko tam most to już w ogóle był nawet nie z brukwy, a z papieru, po prostu składany. Tam karton przemoknięty był. Wracając do Jimmy'ego, no to ustaliliśmy, że ma rama, 2 sztywne mosty, 3-drzwiowy, aczkolwiek były też jakieś dziwne wersje tych samochodów. Nie, bo to było tak. Japońskie były... Tam były 3-drzwiowe, ale była jedna wersja, była albo hardtop, albo... Potem się pojawiło... Cabrio. Tak. Z tą miękką dupą, nie? Pojawiało, tak. Który wiem, że już widziałem wiele zdjęć w internecie, był przerabiany na pick-upy i w ogóle na różne rzeczy takie dziwne. Tak, ale jakby producent zrobił 2 wersje. Co jest takiego w ogóle ciekawego w tym samochodzie? No bo już zwinny to tamto się i tak dalej. Ma zawieszenie, które jest skonstruowane na radiusach, tylko że na radiusach w sposób mądry, czyli ma z tyłu tuleję poprzeczną, a nie szpilkę. Normalny w miarę reduktor
prosty. I tak i nie, ponieważ w tym aucie są 3 wały. Tak, miałem powiedzieć, że to auto jest na tyle krótkie, tam na tyle nie ma miejsca. Tam generalnie są zastosowane 3 wały, Tak. więc jest wał do przodu. Znaczy jest wał tak, od silnika do skrzyni i potem tam 2 się rozchodzą, nie? Widziałem jeszcze Nissan GT-R, coś takiego miał, ale jako nie terenówka. Oglądaliśmy do zakupu Jimmy'ego i tam nawet chyba zauważyliśmy, to tam było dokładnie pokazane od spodu, jak wygląda Jimmy. I tam były te 3 wały. Akurat ten egzemplarz, który tam był, no nie był najlepszy, bo tam było sporo wycieków, sporo problemów. Powiem Ci tak, przez pryzmat tego, ile oglądam samochodów, jeżeli chodzi o same Jimmy i tak dalej, on był zdrowy. On był dobrym wyborem. On był byłby zdrowy, dobrym on wyborem. tylko mechanicznie wymagał opieki. Tak, ale wtedy nie kupili, bo akurat... No... Tak, ale on był naprawdę dobrym pomysłem. W szczególności, że ostatnio oglądałem Jimmy'ego, który, uwaga, ktoś powie 50 000 za Jimmy'ego z 2008. Tutaj polecą fotki, a potem powiedzcie, czy nie warto. No i tak, skrzynia biegów automatyczna, manualna. Były 2. Tak, i tutaj jest właśnie kolejna rzecz, która jest ciekawa, bo dużo osób nie chce Jimmy'ego z automatem. Tam był inny reduktor niż w manualach, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy dokładnie to się różniło tym, że był automat, dlatego był inny reduktor, czy po prostu w tych latach, w których wychodził automat, już był inny reduktor. O to mi chodzi. Może, znaczy nie, no bo przedliftowy o czym się różnią od poliftowego? Wajchą. Bo przedlift ma 2 wajchy, a polift ma... Przyciski. I generalnie tyle. Reszta jakby święta. Znaczy, no i tam deska w środku jest bardziej cywilizowana i tak dalej, i tak dalej. No, przedlift spoko, polift dla mnie też git. Jakby. No i silniczki. Specjalnie mówię silniczki, bo zaczynamy... Od silniczka? Sorry, ale jak ktoś mówi, że silniczek 0,7, w Matisie miałem 800, tak, nie mam oceniająca, ale ta 0,7 generalnie, ten silnik 0,7, znaczy wszystkie silniki poniżej litra kojarzą się z motocyklami. W Maluchu było 650 i 700, nie? Nie wiem, co było w Maluchu, nie lubię polskiej motoryzacji, możecie mnie zrugać, zjechać komentarz. Moje Suzuki miało 650 centymetrów, tak, i z tego 90 koni. Ale to? Tak, no. Tak. No to tak, to jest co innego. Dlatego mówię, że silniki poniżej litra to uważam, że jest tylko do motocykli, no bo to facto, no tak samo, wiesz, no w Superbie też występował silnik litrowy, nie? Dobra, no to tak by jechało, no to była 0,7. Nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle jechało. Znaczy, tak by 0,7 wydaje się dość abstrakcyjne, bo na przykład ja nie spotkałem na tych wszystkich Jimmy'ków, a sporo, nie spotkałem nigdy 0,7. Nie, Samuraje były te mniejsze, te litrowe zamiast 1,3. Zdarzały się, ale to w ogóle jakby nie tam. Okej, potem były 2 rodzaje 1.3 i to już był taki spoko silniczek. One już jadą. Na tą masę już jadą. One fajnie jadą, bo na przykład ten karolowy Jimmy, tam były w ogóle zmienione przełożenia w reduktorze, jak dobrze pamiętam. Też były zmienione, no. I on dostał dużo mocy i on fajnie jeździł. Nie był szybki, bo on tam powiedzmy, że 80 z tego co wiem, to 90 to był jego max i to już generalnie jest słabo, ale do takich podjazdów, czyli tam, gdzie Jimmy jest najlepszy, czyli podjazdy między drzewa, znaczy on jest fajny, to zwinny jest. Zwinny, mały samochodzik, tak, wiesz. To podjazdów znaczy dla mnie jest krótki na przykład do podjazdów, ale na przykład na trawersy... No na trawersy bałbym się tego auta. Byliśmy przecież w tym naszym ulubionym miejscu, gdzie tam do góry po tych podjazdach sobie szedł i on nie, no to podjazdy to tak, no to faktycznie, to nie ma problemu. Co tam jeszcze było? No i jeszcze są 2 silniki w gnoju. Tak, 2 diesle. Też 1.3, 1.5. Tak jest. No diesli generalnie jest mało. Mało kto tym w ogóle jeździ. Mało kto tego używa. Tylko dlaczego? Podejrzewam, że mało popularne, bo diesle mogły być tylko w Europie najprawdopodobniej, tylko jakiś mały wycinek. Po drugie, jak kupujesz mały samochód taki jak ten, to raczej kupujesz go z benzyną, ta benzyna i tak dużo nie paliła. A diesel... Nie, no one... Nie. To one to sobie trochę koło dyszku nawet potrafią wziąć. No dobra, na Cinquecento to paliło też... Nadal masz Japońca, kręć do końca. To jest, wiesz, to jest ta maksyma. Też nie spotkałem ani jednego diesla osobiście. Więc nawet nie wiem, jak to jeździ. Mogę się opierać na tym, co znalazłem informacje, więc generalnie to też miało tam w okolicach 80 paru koni. Miało teoretycznie, więc... ale tak jak patrząc na papierze, by to wyglądało dobrze. Jakby nie byłoby źle. Fajne auto, wady. Mało miejsca. No bo to jest małe auto, tak by powiedziałbym, że ale jak masz, wiesz... cecha. No dobra, tylko że to masz tak 4 osoby, już nawet nie 5, tylko 4 osoby. 4 osoby. I bagażnik to jest tak... Od siedzenia do klapy to jest tyle. Jak wrzucisz gaz, to już go nie ma. A jak wrzucisz coś jeszcze obok gazu, to już na pewno go nie znajdziesz. No to 0,7. Tam jest generalnie w bagażniku, to już jest walka nawet o kartkę papieru, gdzie ją wsadzić. Tam nie ma szału. No jest generalnie niewielkim samochodem, idealnie dla 2 osób.
Jeżeli ktoś mi powie w komentarzach, że można nim jechać na wyprawę, możesz sobie jechać nawet na łopacie do śniegu. Ale dla mnie liczy się komfort i miejsce, które mogę, bo ja nie chcę spać w samochodzie i rzęsami drapać o sufit. Albo móc się w nim obrócić. Jeżeli ktoś tak jeździ, gratuluję, cieszę się, ale nie ma w tym aucie dużo miejsca. Znam wiele osób, które podróżowały Jimmy. Jest na pewno jedna znana para w internecie, którą znajdziecie, też jeździł Jimmy i jest okej. Zamienili na Patrola. Czemu? Nie wiem. Choć się domyślam. Ale pomijam fakt tego, wszystkim można jechać i to tak by tylko od nas zależy, czym chcemy sobie pojechać. Tutaj mówimy o tym, że ja też uważam, że ten samochód byłby mały. Każdy ma inną wrażliwość, inną tolerancję i inne potrzeby. Ja uważam, że byłby to naprawdę mały samochód. Ja bym nim za daleko nie pojechał. Wiem, że ludzie zwiedzają tym świat. To jest opinia. Ma dużo zalet, które ku temu jakby są zrozumiałe. No, dlatego na przykład, że jest autem stosunkowo wytrzymałych napędach, podzespołach i tak dalej i stosunkowo bezawaryjnym, nie? Ma jedną dużą wadę w postaci rdzy. I to bym powiedział do takiego bardzo dużego problemu. Trochę bardziej niż powiedzmy, że standard. Nie, dużo bardziej niż standard, bo tam rdza wychodzi w bardzo niestandardowych miejscach, a głównie na ramie. Rama jest największym problemem, tam jeżeli chodzi o to zabezpieczenie. I problemem jest to, że te auta, dużo właścicieli nawet nie wie, jak są skorodowane. One są często w miejscach, których po prostu nie widać. Jeżeli kupujecie taki samochód, to też zwróćcie uwagę na rzeczy, które z Karolem tam znaleźliśmy w tym samochodzie, który oglądaliśmy. Tam jest wiele miejsc, na które trzeba zwrócić uwagę, bo one mogą być tak naprawdę niebezpieczne. No nie, no to jest tak, że słuchajcie, no to oglądałem na przykład Jimmy'ego, który był, powiedziałbym, w takiej górnej granicy, jeżeli chodzi o ceny na rynku. I on miał takiego sznita na ramię, przerdzewiałego już. W połowie po prostu, tak w tej dolnej części ramy miał takiego sznita, które było gdzieś grubości centymetra i to wszystko już zaczęło chrupać. Zaczęło się listkować, więc generalnie tam już rama to już jest do kategorycznej naprawy, tudzież wymiany. Widziałem już takie ramy, gdzie tam już dużo kątownika wleciało, żeby to jakkolwiek zakryć. No to jest rzecz bardzo istotna. Stan tego samochodu, żeby to nie była taka mina. Też oglądaliśmy samochód, gdzie miał być dużo idealny, jeśli chodzi o ramę. A tam był taki dramat, tam był po prostu to auto przy sprzedaży nadawało się naprawdę pod kryminał, bo ktoś powie, że panie, przecież to nie jest problem. No jest problem, jak ci ktoś wsadza tyle szpachli, tudzież jakiegoś kitu na ramę, żeby ukryć, co jest problemem. I to na środku. Na środku, tak, w miejsce konstrukcyjne. Pamiętajmy, że w tych samochodach generalnie rama jest częścią konstrukcyjną. To nie jest samonośny na nadwozie, gdzie są podłużnice plus progi, tylko tam jest po prostu rama. Dlatego nadwozie samo z siebie jest słabsze, bo jest przyczepione do ramy. Dokładnie. No akurat tutaj z właścicielem rozeszliśmy się, właściciel się dowiedział, był nieświadomy podobno tego, co tam było. No ale generalnie sam stwierdził, że on w takim stanie tak by to zabiera i tak by nie ma tematu, nie? Co się z tym stało, potem nie wiemy. Generalnie nie widziałem tego samochodu już potem. Z takich rzeczy w Jimmym, innych poza tym, że nie jest największym samochodem. Nie jest największym, jest jednym z najmniejszych terenowych aut. Wiesz, ostatnio powiedzieliśmy, że XJ jest dużym samochodem. Zapomniałem wtedy powiedzieć dużym jak na swoje rozmiary zewnętrzne, także trzeba być bardzo precyzyjnym. Tak, trzeba być precyzyjnym, to trzeba powiedzieć po prostu każdy, bo według wszystkich XJ jest nie, on jest malutki. To jest w ogóle, on bije się z miejscem od Jimmy'ego. To jest tak minimum, to jest zaraz obok, nie? To jest tak nic więcej. Ale dziękuję, że to w każdym razie ktoś to wychwycił, że byłem zbyt mało precyzyjny. Jimmy, jak na swoje rozmiary zewnętrzne, w środku to takie Cinquecento. To jest takie po prostu porównanie. Auto z założenia było auto właśnie służące do szybkiej, takiej powiedziałbym... Czego? Szybkie. Jimmy szybkie. Do Jimmy'ego to się ani szybko nawet nie wsiada, ani wysiada. No. Szybkiej, miejskiej, jeśli można o samochodzie terenowym powiedzieć, miejskiej dżungli, to już bardziej to pasuje. Po prostu samochód właśnie, dlatego jest tak bardzo lubiany przez wędkarzy, przez właśnie łowców skór i innych osób jeżdżących do lasu, bo jest właśnie dzięki temu łatwy w obsłudze w lesie. Łatwy w obsłudze, mały, zwinny, ma odpowiednio mocy i to jest jakby jego target. Nie to, żeby oczywiście kosić go, czy tam, nie wiem, upalać go po klamki. Też się da. Dlaczego nie? Ale to nie był na pewno nie, no przerabiałem to auto generalnie dość dużo. One są modzone. Ważna rzecz w tym aucie. Jest na sprężynach
w porównaniu do poprzednika, który był na resorach. Poprzednika, czyli w sensie konkurenta jego na rynku, czyli Samurai jest na resorze, Jimmy jest na prężynie, przez co jest bardziej komfortowym i lepiej krzyżującym się samochodem. Tak, te samochody podrożały generalnie znacznie, więc jeżeli uda Wam się znaleźć egzemplarz, który jest zdrowy... Czekaj, bo to jest dla mnie w tym momencie zdrowy Jimny, to już dla mnie to już są półka 40+. Ale jeżeli bardzo chcecie taki samochód, to jest to do wzięcia i nie zdziwiłbym się tej ceny. Chociaż tą, o której wcześniej Karol powiedział, ja byłem zdziwiony. Tak jakby wszystko zależy, kto do czego potrzebuje. Ja chyba bym się nie zdecydował, ale widziałeś, co tam jest pod spodem. Tam pod spodem ja osobiście jestem osobą upierdliwą i zawsze szukającą dziury w całym. Nie byłem w stanie dziury. Nie byłem w stanie znaleźć dziury, ani gdziekolwiek wynegocjować, ponieważ właściciel tego samochodu, poprzedni właściciel samochodu, zawoskował to auto parę lat wcześniej, to widać było, i zawoskował całe, zakonserwował gdzie trzeba i to auto albo był już drugi raz już miał Jimmy'ego i wiedział, że ten pierwszy mu zgnił, ale tam nie było nic. Jedno miejsce znalazłem, tyle rdzy, taka listewka jest przy chłodnicy, tyle odpadło lakieru, tyle. Ale na to też nie znegocjowałem. Czy ja bym kupił Jimmy'ego? Ja nie. Ale to nie dlatego, że to jest zły samochód, tylko mi się Jimmy po prostu nie podoba. Znaczy nie, jakbyśmy siedzieli we dwójkę, to jeden musiał siedzieć bokiem. Albo jeden z tyłu, drugi z przodu. Nie no, generalnie z jakimś potencjałem na zmotę może auto. Jakieś takie rajdowe, ale generalnie tak do poruszania się na co dzień. Jeździłem i z manualem i automatem. Kurde, dla mnie to jest taki mały pyrtek. Trochę za mały, jak na moje potrzeby, jeżeli chodzi o terenowe. Taka zabawka. No powiedziałbym, że gdybym na przykład miał sobie pojeździć, nie wiem, właśnie mieszkałbym gdzieś w terenie górzystym, ciasnym, wąskim, to być może to byłaby fajna zabawka, po to tylko, żeby sobie tam pojeździć. Znaczy nie? tak, razem to jest naprawdę fajny samochód, jeżeli chodzi o jazdę terenową, ale po prostu nie dla wszystkich. To jest jedna. Druga sprawa, to, że my uważamy, że jest mały, no to jest dla nas po prostu mało. Dla kogoś może być zupełnie wystarczający. Kolejną sprawą jest jeszcze to, że te auta, niby tam mały silnik, ktoś powie, że wystarcza, no to wystarcza, nie? A, jedna jego duża zaleta, waga. Jest lekki skubaniec. Od 1000 do 1200? No jakaś tak śmieszna waga jest generalnie. Wiesz, tam każda osoba to już jest nie naście, czy ileś tam przed 10%. Karol tylko wsiadający do Jimmy to jest 10%. No to jest generalnie, zaczyna się zabawa. Ale od tego 1000, poniżej. Nie, mniej jak 10%, nie kłam. A co wy sądzicie o Jimmy? Wiem, że to jest dość popularny samochód, więc pewnie opinii będzie więcej. No mam nadzieję, że więcej, bo generalnie to jest auto dość ciekawe, przez wielu ludzi lubiane, bądź nielubiane. Zaraz się dowiemy, że ktoś ma inne zdanie. Ale fajnie, lubię to czytać. Też, ja bardzo lubię. To, że czasem na coś nie odpowiadamy, to nie dlatego, że nie chcemy, ale nie mamy wiedzy po prostu. Tak, bo przecież nie możemy się wypowiadać w internecie na pewne tematy. Zostaliśmy bana. Dzięki, do następnego. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.